Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy Garach. Dzisiaj zapraszam na niesamowity deser, który świetnie sprawdzi się jako dodatek do popołudniowej kawy. Przygotujemy fantastycznie pomarańczowe, wilgotne ciasto czekoladowe, które przełożymy prostym kremem z mascarpone. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sposób na ciasto czekoladowe. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od składników suchych. Do dużej miski przesiewam 175 g mąki pszennej, 50 g ciemnego kakao, łyżeczkę sody oczyszczonej i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Po pozbyciu się wszystkich grudek zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się tłuszczem. Do osobnej dużej miski przekładam 125 g miękkiego masła i 250 g brązowego cukru. Zawartość naczynia ucieram przy pomocy miksera do chwili aż cukier się rozpuści, a całość utworzy gładką i w miarę puszystą masę. Jeśli nie macie pod ręką brązowego cukru, użyjcie drobnego białego, sprawdzi się równie dobrze. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Warto robić to co jakiś czas, żeby mieć pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zaczynam dodawać do masła 3 duże jajka, przygotowane przed chwilą składniki suche i 200 ml gazowanego napoju pomarańczowego. U mnie jest to akurat Fanta, ale tak naprawdę sprawdzi się każdy. Wybierzcie swój ulubiony. Składniki dodaję do masła naprzemiennie. Zaczynam od jajka, potem dodaję 2 łyżki mąki, mniej więcej 1/3 napoju, mąka, jajko i tak dalej do wykorzystania wszystkich składników. Po dodaniu każdego składnika ciasto krótko mieszam na niskich obrotach tylko do całkowitego połączenia. Postarajcie się nie przemieszać ciasta, bo wyjdzie zwarte i ciężkie. Trzeba działać szybko. Po każdej porcji napoju możecie mieć wrażenie, że ciasto się rozwarstwia. Jest to normalne, w końcu jest tu dużo tłuszczu, a tłuszcz i wilgoć nie idą ze sobą w parze. Po dodaniu mąki wszystko powinno się ze sobą związać bez najmniejszego problemu. Po dodaniu wszystkich składników dodaję jeszcze startą skórkę z jednej pomarańczy i krótko rozprowadzam ją w cieście przy pomocy silikonowej szpatułki. Od razu przyznam, że nie wyszło mi to za dobrze i po rozcięciu ciasta przywitała mnie grudka ze skórki, dlatego wy wmieszajcie ją mikserem. Gotowe ciasto przelewam do tortownicy o średnicy 20 cm. Blaszkę wcześniej natłuściłem i wyłożyłem papierem do pieczenia. Po przelaniu ciasta do formy rozprowadzam je po całej powierzchni i wyrównuję jego wierzch przy pomocy silikonowej szpatułki. Tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na około 60 minut. Czas pieczenia będzie zależał od mocy waszego piekarnika, dlatego warto sprawdzić je wykałaczką po 50 minutach. Jeśli będzie czysta, można wyjmować ciasto. Upieczone ciasto wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce do lekkiego przestudzenia. 10, może 15 minut powinno wystarczyć. Następnie wyjmuję je z formy na kratkę i odstawiam na minimum 2 godziny do całkowitego wystudzenia. Kiedy ciasto jest już chłodne, zabieram się za prosty czekoladowy krem. Do niewielkiego naczynia przekładam 150 g ciemnej 72% czekolady. Naczynie trafia do mikrofali na 15 sekund, wyjmuję je, krótko mieszam i ponownie wkładam do mikrofali na kolejne 15 sekund. Powtarzam te kroki do uzyskania gładkiej, rozpuszczonej czekolady. Jeśli nie chcecie używać mikrofali, możecie rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej. Po uzyskaniu gładkiego płynu czekoladę odstawiam do przestudzenia, aż stanie się letnia w dotyku.
W międzyczasie zajmuję się resztą kremu. Do osobnej dużej miski przekładam 250 g zimnego serka mascarpone i dodaję do niego 250 ml zimnej 36% śmietanki. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do momentu, aż masa wyraźnie zgęstnieje, a łopatki miksera będą zostawiać na niej widoczny ślad. Nie ubijajcie masy na sztywno, bo bardzo mocno zgęstnieje po dodaniu czekolady. Do tak przygotowanej śmietanki i mascarpone dodaję wystudzoną czekoladę. Całość krótko mieszam na niskich obrotach, tylko do równego rozprowadzenia czekolady w śmietance. Kremu w żaden sposób nie dosładzam, ciasto samo w sobie jest dla mnie wystarczająco słodkie i krem przyjemnie je równoważy, ale jeśli chcecie, możecie dodać do niego łyżkę lub dwie cukru pudru. Na końcu upewniam się, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno przy pomocy silikonowej szpatułki i przy okazji oczyszczam ściany miski. Krem gotowy, zabieram się za składanie ciasta. Wystudzone ciasto kładę na blacie i przecinam je na pół. Używam do tego długiego noża z ząbkami, ale równie dobrze sprawdzi się struna lub inny ostry nóż. Góry ciasta nie wyrównuję, lekka górka mi nie przeszkadza, ale jeśli macie taką ochotę, możecie je wyrównać. Uważajcie tylko, bo ciasto zaraz po wystudzeniu będzie delikatne i łatwo je uszkodzić. Podkładkę, na której będę podawał ciasto, smaruję niewielką ilością kremu. Dzięki temu ciasto czekoladowe się przyklei i nie będzie się przesuwać. Na dolną połowę ciasta wykładam około 1/4 kremu i rozprowadzam go szpatułką po całej powierzchni. Nie przejmujcie się, jeśli nie rozprowadzicie kremu całkowicie do boków, tym zajmiemy się później. Na krem wykładam górną połowę ciasta i staram się ją ułożyć najprościej jak to tylko możliwe. Ja to robię na oko, ale możecie wspomóc się przy tym wysokim rantem. Wtedy będziecie mieć pewność, że wszystko jest na swoim miejscu. Po sklejeniu dwóch połówek wykładam na górę ciasta kolejną porcję kremu. Używam go tylko tyle, żeby pokrył ciasto i skleił wszelkie okruchy, które na tym etapie mogą utrudniać dekorację. Później zawsze można go dołożyć. Po pokryciu góry zaczynam zajmować się bokami. Najpierw krem nakładam w taki sposób, żeby pokryć boki i wypełnić braki pomiędzy kawałkami ciasta, a następnie zdejmuję nadmiar kremu przy pomocy szerokiej łopatki i dokładam go tam, gdzie utworzyły się jakieś dziury. Następnie wszystko wyrównuję, a przynajmniej staram się to zrobić, bo różnie z tym bywa. Wiadomo, to ciasto domowe nie musi być nie wiadomo jak wymuskane. Czasem trzeba odpuścić, bo na pewnym etapie tylko psuje się swoją ciężką pracę. Na końcu, kiedy jestem już zadowolony z wyglądu ciasta, dekoruję je 2 stertymi kostkami ciemnej czekolady. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie pobawić się dekoracją, jestem przekonany, że wyjdzie wam cudownie. I to tyle, ciasto gotowe. Gotowe ciasto można w zasadzie od razu kroić w kawałki i podawać w towarzystwie kawy lub herbaty. Połączenie czekolady i pomarańczy wychodzi tutaj fantastycznie. Niesamowicie wilgotne ciasto czekoladowe sprawia wrażenie, jakby było czymś nasączone. W smaku wyraźnie wyczujecie zarówno kakao, jak i pomarańcza, a jego słodycz jest idealnie równoważona przez mocno czekoladowy krem. Ciasto w zasadzie bardzo proste, a na pewno zrobi wrażenie na waszych gościach i domownikach. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!